swoich zbiorach posiadam wiele eksponatów z fabryki dawnej Haberfelda, około 500. Jednak do takich ulubionych eksponatów należy właśnie ta popielniczka. Jest tutaj napisane Jakub Haberfeld, Oświęcim, jest herb, również logo fabryki. Dlaczego akurat ta popielniczka? Dlatego, że została znaleziona w fabryce Haberfelda. Kiedy mój tata pracował w fabryce Haberfelda, przyniósł mi kiedyś etykietę i mówił, że sprzątali strych. Taką etykietę znalazł, w związku z tym, że zbierałem różne pamiątki po Haberfeldzie. Zafascynowała mnie ta etykieta. Poprosiłem tatę, żeby zapytał kierowniczkę fabryki, czyli rozlewni wód gazowanych, która później po wojnie się tam znajdowała, o wpuszczenie mnie na strych, żebym mógł tam poszperać. Oczywiście kierowniczka się nie zgodziła, obiekt zamknięty, absolutnie. Pewnego razu spotkałem kolegę na rynku i on mówi, wiesz, szukam pracy, idę jutro do Haberfelda, bo są przyjęcia. Na drugi dzień pobiegłem szybko do fabryki Haberfelda. Chciałem złożyć podanie, żeby się przyjąć do fabryki. Pani kierowniczka się uśmiechnęła, oczywiście musiała podanie przyjąć. No i tak zostałem konwojentem. Po pewnym czasie poszedłem do pani kierowniczki. Pani kierowniczko, czy mogę wejść na strych? No jako pracownik, żeby mi pani puściła. Oczywiście powiedziała, że wie pan, panie Mirku, no nie mogę, bo pan jest konwojentem, a tu pan chce wejść na strych i tak dalej. Co ludzie powiedzą? No to pomyślałem sobie na następny raz, że przyjdę z czymś innym. Przyszedłem wtedy z koniakiem, dobrą kawą. Pani kierowniczko, czy mogę wejść na strych? Oczywiście pani kierowniczka się uśmiechnęła, już pół żartem. Mówi, ma pan tutaj klucze. I kiedy poszedłem na ten strych, okazało się, że tam jest bardzo dużo pamiątek, między innymi właśnie ta popielniczka, ale również było dużo etykiet, dokumentów, które zabezpieczyłem, które zabrałem. Tą popielniczkę, jak tam znalazłem, to był taki pierwszy mój eksponat, który był coś innego. Nie tylko dokumenty, ale właśnie taki, powiedzmy, eksponat, który mogłem zobaczyć. Było logo, były napisy, prawda? I to jest jeden z moich ulubionych eksponatów ze względu na to, że był jeden z pierwszych.